Cześć, dzień dobry. Witajcie na Polski Codziennie. Mamy nowy rok, 2023. Niesamowite jak to leci, prawda? Ponieważ słyszymy się po raz pierwszy w tym roku, składam Wam najlepsze życzenia noworoczne. Z okazji nowego roku życzę Wam dużo radości, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń. Niech ten rok będzie dla Was lepszy od poprzedniego i niech przyniesie wszystko to, czego sobie życzycie. Niech każdy dzień da Wam coś nowego, pozytywnego i niech każda chwila będzie pełna miłości i uśmiechu. Życzę Wam też oczywiście, abyście dalej rozwijali swoją znajomość języka polskiego, a razem z tą znajomością, abyście poznawali nowe rzeczy, których być może bez znajomości polskiego nie poznalibyście. Na początku witam nowego patrona, którym jest Shibani. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam to imię. Shibani, dziękuję bardzo. I dziękuję wszystkim patronom za to, że jesteście i że uczycie się razem ze mną. Przypominam, że polską transkrypcję do tego wideo i wiele dodatkowych materiałów znajdziesz na platformie Patreon. Znajdziesz tam również materiały premium, których nie można obejrzeć na YouTubie, a są dostępne tylko na Patreonie. Warto się zapisać, aby mieć dostęp do tych materiałów i uczyć się polskiego szybciej i lepiej. Link do platformy Patreon znajdziesz w opisie do tego wideo. A dzisiaj temat, który ewidentnie wiąże się z rozpoczęciem nowego roku. Fajerwerki, albo inaczej race, sztuczne ognie lub petardy. Chociaż myślę, że najczęściej mówimy fajerwerki albo sztuczne ognie. Sztuczne ognie to wyrażenie łatwo jest zrozumieć. Wiadomo, sztuczny ogień, czyli ogień, który nie jest prawdziwy, jest sztuczny. Słowo fajerwerki natomiast pochodzi z języka niemieckiego i jest połączeniem dwóch wyrazów: Feuer, oznaczającego ogień, oraz Werk, oznaczającego dzieło, pracę. Można więc przetłumaczyć fajerwerki jako dzieło ognia. A jak było u Was z tym początkiem roku? Mieliście wystrzałowy nowy rok? Dużo było sztucznych ogni w Waszej okolicy? Dużo było fajerwerków? Napiszcie o tym w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa. Fajerwerki. Wiedzieliście, że pierwsze fajerwerki zostały wyprodukowane w Chinach około IX wieku? Prawdopodobnie zostały wynalezione przez alchemików, którzy próbowali wyprodukować złoto z innych metali. Podczas tych prób uzyskali mieszaninę tlenku miedzi i węgla drzewnego, która po zapaleniu wytwarzała efektowne iskry i płomienie. Wyobrażacie sobie ten proces i to zaskoczenie, gdy zamiast oczekiwanego złota pojawiają się błyszczące iskry, które po chwili znikają. Wyglądają jak złoto, ale nie mają z nim nic wspólnego. Fajerwerki szybko stały się popularne w Chinach i były używane do różnych celów, takich jak odstraszanie złych duchów i przynoszenie szczęścia, a także jako elementy przedstawień teatralnych i uroczystości państwowych.
W Europie fajerwerki pojawiły się dopiero 600 lat później, około XV wieku, i również szybko zyskały popularność. Nikt nie mógł sobie wyobrazić świętowania ważnych uroczystości bez sztucznych ogni. Czy to był Nowy Rok, czy święto państwowe, czy po prostu czyjeś huczne urodziny, fajerwerki musiały być. W ostatnim czasie, a na pewno od kilku ładnych lat, słyszymy informacje, że ta chwilowa przyjemność, którą mamy z oglądania sztucznych ogni, niesie za sobą wiele zagrożeń. I nie mówię tutaj tylko o wypadkach związanych z odpalaniem fajerwerków, chociaż są to częste wypadki spowodowane niedbalstwem lub brakiem odpowiedniej wiedzy na temat tego, jak prawidłowo odpalać fajerwerki. Taka sytuacja może prowadzić i, jak słyszymy, często prowadzi do pożarów lub nawet do poważnych obrażeń ciała. Ale nie o tym właśnie mówię. Chcę powiedzieć o tym, że fajerwerki mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Duże ilości pyłu, które są wytwarzane podczas wybuchu takiego fajerwerka, mogą być po prostu szkodliwe dla drzew i roślin, a także dla ludzi, którzy mogą odczuwać jakieś dolegliwości związane z oddychaniem. Na przykład ktoś, kto ma alergię, może mieć więcej objawów takiej alergii. Mam studenta, który mówi, że naprawdę unika miejsc, gdzie ludzie odpalają fajerwerki, bo z jego alergią autentycznie się męczy w takich miejscach. Mówiąc o negatywnym wpływie fajerwerków na środowisko, mamy na uwadze szczególnie zwierzęta. Hałas, który fajerwerki są w stanie wytworzyć, może być bardzo przerażający dla nich, szczególnie jeśli nie są do niego przyzwyczajone. W takich sytuacjach psy czy koty mogą próbować uciec, szukać schronienia gdzieś indziej lub po prostu szczekać, warczeć, pokazywać niepokój. Pamiętajmy, że na przykład psy są znacznie bardziej wrażliwe na dźwięki niż ludzie. Ich słuch jest o wiele bardziej wyostrzony niż nasz, czyli jest po prostu lepszy i są w stanie usłyszeć dźwięki o wyższych częstotliwościach niż my. Potwierdzam to absolutnie. Nie wiem, czy to kwestia częstotliwości, czy nie, ale wystarczy, że cichutko otworzę lodówkę i wszystkie moje psy są w kuchni, niezależnie od tego, gdzie były. Mają słuch absolutny. Pies ma około 18 różnych komórek nerwowych w każdym uchu, podczas gdy ludzie mają ich zaledwie 3. Dzięki temu psy są w stanie lepiej zlokalizować źródło dźwięku i lepiej go rozpoznać. Ich słuch jest też bardziej selektywny niż nasz i są w stanie skupić się na jednym dźwięku, ignorując inne. Dlatego jak słyszą taki wystrzał, jak słyszą huk wystrzału, przestają słyszeć cokolwiek innego i ten huk słyszą dużo lepiej niż my. Pies jest więc zwierzęciem bardzo wrażliwym na dźwięki i jego słuch jest o wiele lepszy niż ludzki. To jedna z przyczyn, dla których psy są często wykorzystywane jako psy ratownicze, psy przewodnicy dla niewidomych lub jako psy policyjne. No cóż, nie są to może miłe rzeczy, takie analizowanie wpływu fajerwerków na środowisko, ale myślę, że warto o tym mówić, aby rosła świadomość społeczna. Moja świadomość wzrosła bardzo od czasu, gdy sama mam zwierzęta i gdy sama widzę, jak reagują na nieoczekiwany hałas. Moje psy były od małego oswajane z głośnymi dźwiękami
a i tak się męczą podczas wystrzałów. Są zaniepokojone, biegają, szczekają, nie rozumieją tego, co się dzieje. Ciekawa jestem, jakie jest Wasze zdanie na temat fajerwerków. Jesteście przeciwnikami sztucznych ogni, czy może przeciwnie? Lubicie je oglądać i może myślicie, że w pewnych okolicznościach można na taką przyjemność sobie pozwolić. Napiszcie mi to koniecznie w komentarzu. Na koniec przypominam jeszcze raz o Patreonie. Dzięki Patreonowi zyskujemy wszyscy. Patroni, bo mają dostęp do materiałów dodatkowych, i ja, bo dzięki Waszemu wsparciu mogę przygotowywać kolejne treści dla Was. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki. Cześć.